Mijały godziny. Pomieszczenie budowane przez niewolników powoli zaczynało nabierać kształtu. W nim miał zostać umieszczony ostatni mechanizm chowający most, prowadzący do komnaty z mieczem. Gorąca lawa pod wysepką dawała się we znaki wszystkim niewolnikom. Tego dnia miało dojść do przyzwania demonów, ogromnych, skrzydlatych bestii z wymiaru Beliara. Od tej pory będą stanowić pierwszą przeszkodę w drodze do wolności. To świadczyło tylko o jednym. Zostało już mało czasu, by zrealizować plan, z czego sprawę zdawał sobie Hod. Odłupując kolejny skrawek ściany, nerwowo rozglądał się na wszystkie strony. Szukał on swoich towarzyszy. Z nowymi kilofami wracała niewielka grupa zniewolonych ludzi. Wśród nich był generał. Hod wytężył wzrok, a zimny pot w asyście gęsiej skórki zaczął spływać mu po karku. Wykorzystując nieuwagę strażników, nie wytrzymał. Zerwał się i ruszył w stronę niedawno poznanego towarzysza. Widziałeś gdzieś Silasa? Spytał drżącym głosem, nadal rozglądając się z nadzieją. Nie. Nie spotkaliście się jeszcze? Nigdzie nie mogę go znaleźć. Mam tylko nadzieję, że nie wpakował się w żadne kłopoty. Bohater kątem oka zauważył spoglądającego w ich stronę orka. Nie chcąc wzbudzać podejrzeń, chwycił współrozmówcę za ramię, lekko popychając go w kierunku miejsca budowy. Nie możemy już dłużej czekać. Ale Silas! Ręka współwięźnia, nadal trzymającego za ramię, zacisnęła się. Silas był częścią planu. Jak zamierzasz to zrobić? Posłuchaj mnie, chłopcze. Wtrącił generał, tracąc powoli cierpliwość. Jeśli chcesz stąd uciec, musimy zacząć działać. Rozumiesz? Teraz? Rozmowa ucichła, gdy obydwaj doszli do dziury, która wkrótce miała stać się ostatnim z pomieszczeń, gdzie miało dojść do przywołania. W akompaniamencie dźwięku rozbijanych skał, zakłócających przerażającą ciszę, bohaterowie przystąpili do pracy. Hod, z uderzenia na uderzenie, coraz bardziej się pocił, co chwila spoglądając na boki. Ej, szczeniaku, Po chwili zamyślenia zawołał rycerz, szturchając młodego w lewy bok. widzisz tamtego gościa? Wskazał palcem na osiłka, który wraz z paroma innymi niewolnikami podszedł do składowiska z wodą. To Jergan. Lepiej go nie zaczepiać. Bardzo szybko się denerwuje. Odpowiedział, patrząc się w kierunku wskazywanym przez kolegę. Dokładnie kogoś takiego nam potrzeba. On nam pomoże. Ale jak? Ten pota bije od niego na kilometr. Ścierwojad jest od niego bystrzejszy. Powiedział, starając się cały czas utrzymać tempo swojej pracy, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Chciałeś zamieszania, więc trzeba go tylko sprowokować. Straż będzie musiała interweniować. Zaraz. Czy myślisz o... Zapasy wody są ograniczone, prawda? Pomyśl, jakbyś zareagował, gdyby przepadła ci ostatnia okazja na ugaszenie palącego pragnienia. To jest genialne! Wystarczy zrobić to odpowiednio szybko i zręcznie. Tak. Dlatego ty się tym zajmiesz. Co? Ale... Wymyślisz coś. Szybko. Zdenerwowany Hod ruszył czym prędzej. W jego głowie zapanował chaos. Z pozoru prosty plan wydawał mu się teraz wręcz niemożliwy. Jego nogi się buntowały, kroki stawiał powolne, ręce się trzęsły. Jego całe ciało domagało się, żeby zrezygnował i porzucił szansę na wolność. Co chwilę odwracał się za siebie, za każdym razem widział mrożący wzrok towarzysza, co nie pomagało. Nie patrząc przed siebie, chłopak wpadł jakby na wielką górę mięsa. Przewrócił się. Wiedział, że już za późno na odwrót. Jergan popatrzył ze zdziwieniem. Przechylił głowę lekko w prawo, schylając się nad wystraszonym chłystkiem. Czego? Jergan? Mamy problem ze skałą. Nie damy rady jej przenieść. Patrz, jaka jest ogromna. Pomożesz? Jergan rozszerzył swoje wargi, pokazując niezbyt bogate uzębienie. Chciał się uśmiechnąć. Dobrze trafiłeś! Nie ma sprawy, żółtodziobie! Za chwilę wracam! Wykrzykując to, olbrzym odłożył ledwie upitą butelkę wody na ziemię i popędził w stronę skały.
Hod wstał z ziemi, chwycił za butlę, otrzepał swoje zakurzone spodnie. Ze skradzionym fantem wrócił on z powrotem, aby pokazać zdobycz. Stres zaczął mijać, jakby kamień spadł mu z serca. Patrz, mam ją! Udało się! Krzyknął Hod, całkowicie zapominając o pracy. W jego głowie kłębiła się myśl o drodze do wolności. W tym momencie uwaga była skupiona już tylko i wyłącznie na człowieku, od którego w tej chwili zależało wszystko. Teraz musimy tylko poczekać. Mówiąc to, rycerz przechwycił butelkę od Hoda. Jego twarz nie wyrażała żadnych emocji, lecz były to tylko pozory. Wewnątrz trwały przygotowania na wszystko. Wojownik opracowywał plan na każdą ewentualność. Pamiętna noc sprzed 2 tygodni nauczyła go, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Jergan, nie przestając się uśmiechać, wrzucił głaz do lawy. W drodze powrotnej mina zaczęła mu żednąć. Wrócił do towarzyszy, by nawilżyć wyschnięte gardło. Ustał, odwrócił się w prawo, następnie w lewo. Podrapał się po głowie. Nigdzie nie widział napoczętego napoju. Wściekły popchnął najbliższego niewolnika, bezmyślnie posądzając go o zachłanność, wskutek czego ten upuścił swoją butelkę. Bezpodstawnie osądzony odwzajemnił pchnięcie. Nie trzeba było długo czekać, aby doszło do szarpaniny. O bogowie! Walka! Krzyknął jeden z pozostałych niewolników, którzy cofnęli się do tyłu. Wokół 2 bojowników walczących o nawilżenie gardła zaczęło zbierać się coraz więcej osób. Rozpoczęta przed momentem bójka przykuwała uwagę kolejnych pracujących, dla których każda, nawet chwilowa rozrywka była lepsza od bicia kilofem w skał. Przeraźliwa cisza przerwana została przez wiwaty, okrzyki zmieszane z hukami obijanych twarzy. Kolejni, bardziej bitni niewolnicy, chcąc skorzystać z okazji, dołączali się do walki, dzięki czemu sprzeczka przerodziła się w prawdziwą rozrywkę. Nie trzeba było długo czekać, aby radosne układanie się po mordach zainteresowało opiekunów świątyni, znajdujących się w pobliżu. 3 z nich, znajdujących się najbliżej, czym prędzej z włóczniami w rękach bezmyślnie zaszarżowała w tłum. Będącym w amoku ludziom było już wszystko jedno, komu przyłożą. Orkowie bardzo szybko ulegli przewadze liczebnej hołoty, której mieli pilnować. Jedyni, nie biorący udziału w całym zajściu, generał wraz ze wspólnikiem przyglądali się, gdy Hod zalewał się potem, będąc bliski omdlenia. Generał stał spokojnie, popijając wcześniej podgrążoną wodę. Biorąc kolejny łyk, kątem oka zauważył biegający przez korytarz po drugiej stronie jaskini pokaźny oddział przybocznej straży Herszta. Powoli odjął od ust szyjkę butelki, wytarł ją rękawem, po czym drugą ręką szarpnął towarzysza. Hod teraz! Teraz mamy szansę! Tak, tak! Otrząsnął się, czuł jak jego serce przyspiesza. To była ich jedyna szansa. Hod nie myślał już o niczym innym. Szybko, za mną! Nie było ani chwili do stracenia. Obydwoje błyskawicznie ruszyli w stronę krawędzi, przed którą znajdowała się niewielka przepaść, dzieląca ich od wysepki. Rozpędzeni bohaterowie bez trudu przeskoczyli na drugą stronę. Podbiegli do ściany, którą wskazał Hod. W tym samym momencie, nie mogący znieść hałasu, wielki szaman wyłonił się ze środka, aby interweniować osobiście i czym prędzej zapędzić do pracy tych, którzy przeżyją starcie ze strażą. Widząc to, uciekinierzy w ostatniej chwili przykucnęli z nadzieją, że ich nie zauważy. Mina Hoda zrzedła, a serce jeszcze bardziej przyspieszyło. Generale, mój dziennik. Zgłupiałeś do reszty? Odsuń się! Nie mamy czasu! Dziennik, który prowadziłem, został w magazynie. Musimy po niego wrócić. To, co tam napisałem, może wpędzić Silasa w głupoty. Jeśli zaraz nie pokażesz mi, gdzie mam uderzać i się nie przesuniesz, to nie tylko on będzie miał kłopoty. Tak, tak. Bij tutaj, kilofem. Teraz! Różk przekroczył most. Bohaterowie mieli tylko chwilę, by przebić się przez ścianę i zdobyć miecz. Szaman mógł ich w każdej chwili zobaczyć. Wojownik odsunął się, ścisnął kilof, po czym ruszył w stronę wskazanego miejsca. Z zamaszystym ruchem z całej siły łupnął w ścianę, w której powstało niewielkie pęknięcie. Obydwaj zamarli. To nie ściana, a ich plan legł w gruzach. Po
policzkach Hoda zaczęły lecieć łzy. Generał ze złości zrobił się czerwony. Nie chciał się poddać. Gdy współtowarzysz był bliski histerycznego płaczu, ten nie czekał. Uderzył ponownie. Bezskutecznie. Jasna cholera, co teraz? Zaczął panikować. Stracił już nadzieję. Bohater, nie zwracając uwagi na zadane pytanie, wziął kilka głębszych wdechów. Zmierzył wzrokiem ścianę, dzięki czemu zauważył miejsce, w którym pęknięcie było największe. Jeszcze mocniej ścisnął swój kilof i uderzył, wkładając w to resztę swoich sił. Udało się. Spory kawałek ściany rozpadł się na kawałki, pozostawiając po sobie dziurę, przez którą spokojnie mogła przejść jedna osoba. Teraz wchodzimy do środka. Mój ty bohaterze. Odpowiedział ironicznie, aby rozładować atmosferę. Chodź, podsadzę cię. Wojownik podszedł pod dziurę, ustawił się do niej bokiem, splatając dłonie tak, aby współjeniec mógł na nich ustać i wzbić się do góry. Gdy tylko ten znalazł się wewnątrz, mężczyzna chwycił się obiema dłońmi za dolną krawędź wyrwy, zaparł się i wybił lewą nogą, skakując do środka. Hod już tam stał, wpatrzony w miecz jak w złoty posążek Inosa. Nie mógł oderwać od niego wzroku. Generał rzucił kilof na bok i minął towarzysza. Wolnym krokiem zaczął okrążać owalny głaz, na którym leżał jego oręż. To w tej chwili minął strach, a wojownik poczuł, że może stanąć w szranki praktycznie z każdym. Chodząc wokół, przejechał po nim swoją dłonią. Kryształ, który znajdował się przy jelcu, zaczął bić fioletowym światłem. Miecz sprawiał wrażenie, jakby ożył na nowo. Jestem, mój stary przyjaciel. Zwrócił się z uśmiechem do swojego ostrza. Chwycił go, po czym uniósł w górę. Z rozświetlonego kryształu po całym ostrzu zaczęły rozpływać się błyskawice. Jednak tylko przez chwilę. Kamień zaczął niespodziewanie przygasać. Zdezorientowany wojownik zaczął obracać go na lewo i prawo, gdy w momencie jego oczom rzuciła się dziwna pieczęć. Była nią maska. Maska demona, którą gdzieś już widział. Gdy przyjrzał się jej bliżej, jedyne oko znajdujące się na środku wizerunku błysnęło zielonym światłem. Bohater nie zdążył się zastanowić. Poczuł przenikliwy ból z tyłu głowy, wskutek czego stracił równowagę i upadł.